I know what you did last summer. A tak właściwie koszmar minionego lata. Polscy tytułolodzy po raz wtóry nie popisali się, bo rzeczywiście kto wymyślił taki tytuł. Ale dobrze, mniejsza o większość, o tym może powiem troszkę za chwilę. To film, który scenariusz właściwie wyszedł spod pióra Kevina Williamsona. Tak, ten sam facet między innymi, który dał nam Krzyk, który dał nam Halloween H20, Dawson's Creek i kilka jeszcze oczywiście innych produkcji. Ale jest ten film, ten scenariusz został napisany dużo wcześniej. Jeszcze właśnie przed ogromnym sukcesem filmu Krzyk. Mamy tutaj, no co tu dużo mówić, fabuła tylko w zarysie, nastolatków, no i rzeczywiście jest wypadek na drodze, kogoś tam potrącili, no i rok później okazuje się, że dostają notkę, tak, ja wiem co zrobiłeś w zeszłym roku, czyli no w sumie jakby tak powiedzieć, I know what you did last summer, czyli wiem co zrobiłaś z zeszłego lata, a tutaj bierzesz notkę i patrzysz o tej koszmar minionego lata. No nie brzmi to dobrze, no ale w każdym razie o to chodzi. No i zaczynają się, tak jak najbardziej zaczyna się jazda, ludzie zaczynają ginąć i tak dalej, i tak dalej. Nie będę więcej zdradzał fabuły, bo to jest typowy slasher. To jest typowy slasher, tylko akurat zamiast maczety, rękawicy czy tam noża, no akurat w tym momencie mamy hak rybacki. To się po prostu bawi w Candymana. Film jest oparty na podstawie książki. Autorka Louise Duncan. Oczywiście tu mam ciekawostki z IMDb. I może zacznę od tego, czy ten horror, no bo to już rzeczywiście kilka ładnych lat minęło od premiery tego filmu, ale czy on rzeczywiście fajnie straszył? Nie. Ten horror, thriller, jak zwał, tak zwał, absolutnie w ogóle nie straszy. Tak oglądałem go i zastanawiałem się, ale co tutaj się będzie działo? No to okej, w porządku, nie będzie straszył, no bo to wiadomo, jest slasher, to nie musi być tak, przynajmniej niech będzie krwawo, ciekawie, jakoś niech będzie. No i nie jest. I nie jest krwawo, nie jest ciekawie, nawet jakoś w tym filmie, no niestety nie jest, rzeczywiście, bardzo mi przykro. Dobra obsada, mam nadzieję, że rzeczywiście dobra obsada, ale to się zgadza, bo jest Jennifer Love Hewitt, oczywiście jest Ryan Phillippe, jest Freddie Prinze Jr., Sarah Gellar, no rzeczywiście, czy Gellar jak to woli, rzeczywiście obsada w miarę ciekawa, jak najbardziej. Wtedy to były młode osoby, młode gwiazdy, no w tym momencie no te kariery różnie się ich potoczyły tak naprawdę i niby wydawać mi się mogło, no w porządku, wiemy jak to jest, mamy amerykańskich małolatów, ale to co się tutaj dzieje to jest po prostu woła o pomstę do nieba. Z każdą kolejną sceną dzieją się coraz większe głupoty. No okazuje się, że chłopaki, zwłaszcza Ryan Phillippe, to jest totalny tempak, to jest totalny idiota. On miał na pewno taki być. Tak został napisany, ale po prostu to do mnie w ogóle nie przemawia. Spłycili ich całkowicie. Właśnie pisarka, o której wcześniej wspomniałem, czyli Lois Duncan, bardzo ją ten film zdenerwował, ponieważ, cytat, Lois Duncan stanowczo sprzeciwia się przerobieniu jej powieści dla młodych dorosłych na slasher, stwierdzając w jednym z wywiadów, że jest przerażona. Wynikało to z faktu, że jej najmłodsza córka została zamordowana przez nieznanego sprawcę w 1989 roku. Jak stwierdziła, jako matka zamordowanego dziecka nie widzę powodu do chichotania nad brutalną śmiercią. Jej oryginalna książka nie była jednak aż tak odległa od slashera, to wciąż grupa winnych nastolatków prześladowanych i terroryzowanych przez morderczego szaleńcę, tyle że w jej wersji nikt nie umiera, więc w tym sensie przypomina to raczej staroszkolną tajemnicę, tak to jest ładnie napisane. Więc rzeczywiście jej książka była, no wiadomo, że podrasowana na potrzeby tegoż scenariusza. Jak już mówiłem wcześniej, sam scenariusz został napisany dużo wcześniej niż Krzyk, ale nikt go nie chciał. Żadne studio nie było zainteresowane. Wszyscy, wiesz, czytam między wierszami, pokazywali Kevinowi i Williamsonowi, że nie są zainteresowani. Dopiero kiedy napisał Krzyk, kiedy Wes Craven zrobił Krzyk i okazało się, że to jest wielki hit, od razu kupiono ten scenariusz. Przy czym okazało się, że to już nie jest taka zabawa z gatunkiem jak Krzyk, jest to po prostu zwykły slasher. Niespecjalnie, nie wszystkim się to podobało, ale mimo to film dał radę rzeczywiście. 17 milionów miał budżetu, więc relatywnie niewielki tak naprawdę, chociaż tak przyjmijmy, że to są lata 90, więc trochę, ale film zarobił ponad 126 milionów dolarów, więc jakby na to nie patrzeć, przynajmniej z 90 milionów tenże film zarobił, no więc tylko kwestią czasu była oczywiście
kolejna część, ale no, nie obyło się oczywiście bez problemów przy okazji kręcenia tegoż filmu. Scenę finałową, że tak powiem, na łodzi kręcono oczywiście na rzece. Rzeka nazywa się bardzo ładnie, to było gdzieś niedaleko Cape Fear, po prostu super, no ale okazało się, że jest burza, trzeba było uciekać w ogóle, musieli przerwać zdjęcia, no bo rzeczywiście była możliwość, że no, łódź zatonie i rzeczywiście nasza ekipa razem z nimi ułatwić sobie to się, na przykład jest scena nomen omen właśnie na tejże łodzi w magazynie, kiedy tam jest mnóstwo lodu. Jak przyjrzysz się uważnie, to zobaczysz, że to nie jest lód, a po prostu są to kulki z żelatyny, tak rzeczywiście specjalnie zrobione po to, ażeby można było się w nich poruszać, no i wiadomo, żeby nikt nie miał odmrożeń, no bo też umówmy się, to nie jest nagle tak, że scenę się nakręci w 5 minut, dziękuję bardzo, lecimy dalej. No nie, czasami to trwa kilka ładnych godzin. A jak? Czemuż by nie? Film, chciałem powiedzieć, no nie straszy, nie jest krwawy, nie jest mądry, ale tak się zastanawiałem, może przynajmniej ta fabuła jakoś tak będzie, powiedzmy, potoczona, no bo my znamy oczywiście te slashery, już począwszy od teksańskiej Masakrę piłą mechaniczną, po to, co się dzieje teraz, że to, co by, powiedzmy, uszło płazem przy okazji teksańskiej jedynki w latach 70., no to 20 kilka lat później, no tak już niekoniecznie. I rzeczywiście tutaj tych, jak to mówię, kabaret głupich głupotek jest całe mnóstwo. Naprawdę bardzo. Począwszy od tego, że wiesz, że auto jedzie na jednego z naszych bohaterów, no to zamiast po prostu wziąć i uskoczyć gdzieś w bok, no to on ucieka i tak dalej, nie? Film sparodiowany oczywiście między innymi w Strasznym Krzyku, w strasznym filmie, gdzie tam właśnie Anna Faris krzyczy powiedzmy do zabójcy, no niech tak będzie, niech będzie do zabójcy. No ale rzeczywiście film sobie nie poradził. Budżet fajny, tak, 17 milionów, no to pozwoliło na wiele. Rzeczywiście ukłon, ale raczej właśnie oczko, jedno, drugie, piąte, dziesiąte puszczane było w kierunku gatunków i klasyków z tejże oczywiście horrorowej rodziny. Była na przykład droga, na której potrącony jest nasz, niech będzie rybak. No to oczywiście jest droga, którą możesz kojarzyć z innego horroru, właściwie thrillera, czyli Ptaki Alfreda Hitchcocka. To jak najbardziej tam rzeczywiście jest to nakręcone. Stwierdzono, ok, proszę bardzo. Pojawia się, oprócz naszej oczywiście wspomnianej czwórki, pojawia się też, ja mówię, Johnny Gałecki, niech będzie, ale to jest oczywiście Johnny Galecki, tak to jest po angielsku. Oczywiście no jest to Leonard Hofstadter, między innymi z Teorii Wielkiego Podrywu, a także młody Griswold z Witaj Święty Mikołaju w Krzywym Zwierciadle. Właśnie kręcąc tenże film poznał Jennifer Love Hewitt. Jennifer Love Hewitt poznał, bo okazało się, że ona też kręciła swoje filmy i mieszkali w tym samym apartamentowcu. On tam miał jakieś 13-14 lat i zaprzyjaźniły się siostry. Jego siostra właśnie z Jennifer, no i okazało się, że kręcąc ten film ją tutaj rzeczywiście pamiętał. Rola mała, ale potem spotkali się rzeczywiście jeszcze kilka razy. Tak samo Sarah Michelle Gellar wystąpiła przecież w jednym z finałowych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu i nie tylko, rzeczywiście tam była Jennifer Love Hewitt też się w tym filmie pojawiła. Wiadomo, że nasza obsada to nie był pierwszy wybór, no bo na przykład Reese Witherspoon, wtedy bardzo znana gwiazda, miała się pojawić w tym filmie, ale kiedy przeszła już przesłuchanie, stwierdziła, nie, to mnie rzeczywiście nie interesuje, to jednak nie jest to, co ja bym chciała robić, to nie są te filmy, ale poleciła swojego ówczesnego chłopaka Ryan Philippi: idź stary, bij się, skocz, zobacz. No i rzeczywiście udało się i on się pokazał. Ten film, no wiadomo, że on był nakręcony na bazie tego, że Krzyk zrobił wielkie pieniądze, tak? Gdyby nie to, że Krzyk zrobił dobrą robotę, no to byśmy nie dostali tego filmu, ani drugiej, ani trzeciej części, ani też serialu, bo w tym momencie wszystkie rzeczy są dostępne na Amazonie. Jeżeli znajdę gdzieś link, to wrzucę na końcu. Z tego co pamiętam, jest w pakiecie, także spokojnie za darmo można. I know what you did last summer. Koszmar minionego lata można zobaczyć. Nie ma tego jak najbardziej problemu, ale sam film, może poza tym, że jest ciekawa obsada, pomysł no, nie jest super nowy, tak? No bo wiadomo, że mieliśmy już Jasona, Michaela, był Freddy, z hakiem przecież latał Candyman, więc specjalnie oryginalnie on nie jest. Może podoba mi się, że tak powiem, ten zawiły wątek z postacią tej osoby, którą potrącili, bo to rzeczywiście ten facet jest dosyć ważny i istotny dla całej fabuły.
ale czy to sprawia nagle, że mam ochotę ten film wziąć i obejrzeć po raz drugi, po raz trzeci, po raz czwarty? No nie. Ja ten film teraz na potrzeby tej recenzji widziałem po raz chyba drugi. Pierwszy raz, aż wstyd się przyznać, ale pierwszy raz ten film widziałem w kinie dawno, dawno temu, gdzieś w mrocznych latach 90. zgadza się. Wtedy tenże film oglądałem. Teraz to zrobiłem, poświęciłem się dla Ciebie, więc udostępnij tę recenzję na swoich mediach społecznościowych. Niech się niesie, a ja po prostu będę miał w pamięci, że coś takiego zrobiłem. I no niestety tego filmu Tobie nie mogę polecić. Nie, to jest rzadkość naprawdę, że serie filmowe w cyklu kultowe horrory zaczynają się od filmu, którego nie mogę polecić. Chyba do tej pory może raz albo dwa się tak zdarzyło, a tych rzeczywiście filmów już kilkadziesiąt, jak nie kilkasetek zostało omówionych. I no, Kevin Williamson sam, no, jeżeli masz scenarzystę i on nawet twierdzi, że to nie jest dobre kino, to nie jest dobry scenariusz, napisałem go, że tak powiem, bo musiałem zapłacić rachunki, krótko mówiąc, nie udało się, więc potem jak tylko chcieli coś ode mnie na szybko, to im dałem, masz z szuflady, coś daj elegancko, bierzcie, macie, i w tym momencie zrobiłem kasę, bo rzeczywiście wtedy facet był na fali, przecież też Halloween H20, omawiałem te akurat fajne zależności, które były pomiędzy Halloween H20 a filmem Krzyk, Go to the Backers i tak dalej. Możesz sobie odwinąć, sprawdzić, zobaczyć, ale ten film jest wtedy był dobry, możliwe, że powiedzmy nie był najgorszy, ale teraz z perspektywy czasu on jest po prostu straszny, on jest tandetny, straszny, nie in plus, tylko zdecydowanie in minus. Nie jest to film, który jakimkolwiek sposób cię zaskakuje, nie jest to film, gdzie wylewa się tony, naprawdę tony całe. No niech będzie płynu z barwnikiem czerwonym, gdzie jest syrop kukurydziany, i nie ma też nagle jakichś takich fajnych, ciekawych, wyrazistych postaci, bo ja tak oglądałem ten film i bardziej się nudziłem, naprawdę, męczyłem. Zresztą na końcu będziesz mieć odnośnik do komentarza, możesz obejrzeć ten film z moim komentarzem i zobaczysz, że no nie jest to rzeczywiście film, który oglądałem i mówię, o, proszę bardzo, to jest coś pięknego, to jest, ale teraz musiałem po tym klaśnięciu ci uszy w słuchawkach rozwaliło, przepraszam bardzo, że rzeczywiście to jest dobre kino, to jest fajny film, to jest coś, co ja bym chciał obejrzeć. Bardzo mi przykro, niestety. No wiadomo, jak już mówiłem wcześniej, film zarobił niemiłosierne pieniądze, relatywnie do budżetu oczywiście. No bo dzisiaj ktoś może pomyśleć, co to jest stobanie, kiedy mamy firmy, które zarabiają po 2, prawie 3 miliardy. No ale relatywnie do wydatków i czasu, no to oczywiście jest dużo. Pamiętaj, wtedy było nowością, kiedy bodajże 5 kolejnych filmów Toma Cruise'a zarobiły powyżej $100 milionów każdy, więc to było coś niesamowitego. Tutaj jakby teraz wiesz, każdy z 5 filmów kolejnych Toma Cruise'a zarobił powyżej $1 miliarda, no to taka była wtedy skala. Pamiętaj, to 30, no niemalże 30 lat. Ale film I Know What You Did Last Summer, koszmar minionego lata, nie polecam, nie jest to dobre kino. No zdarza się, co ja ci na to poradzę. Tutaj, proszę bardzo, na tej liście jest całe mnóstwo dobrych, różnych, innych ciekawych horrorów. Obejrzyj, bo wiem, że lubisz.